Dzień dobry, nazywam się Zofia Chyleńska i dzisiaj mam przyjemność przeprowadzić dla Państwa część warsztatów dotyczącą scenariuszy w projekcie PAWSE, czyli Partnership for Science Education. Prawdopodobnie wzięli Państwo już udział w dwóch innych częściach warsztatów, warsztatach prowadzonych przez Panią Profesor Elizę Rybską i dr Kamilę Kasprzak-Wachnię, więc znają już Państwa założenia teoretyczne projektu i już też częściowo tą część praktyczną. Dzisiaj u mnie będziemy kontynuować tą praktykę. Opowiem Państwu o scenariuszach, jak są one skonstruowane, jakie są tam najbardziej interesujące elementy, jak je zastosować w klasie, no i podzielę się właśnie doświadczeniami z tego, gdy ja realizowałam te scenariusze z moimi uczniami. Na samym początku omówimy ogólne założenia scenariuszy oraz jaki jest cel tutaj tego naszego spotkania. Następnie omówimy scenariusz dotyczący wirusów, następnie scenariusz dotyczący bakterii, a na końcu scenariusz dotyczący szczepień. Wszystkie scenariusze edukacyjne powstały zgodnie z założeniami projektu PAWSE i w związku z tym poruszane w nich problemy dotyczą zagadnień zdrowia publicznego z naciskiem na kwestie społeczno-naukowe. Wszystkie scenariusze zawierają wskazówki dla nauczyciela oraz sekwencje działań dydaktycznych wzbogaconych o elementy TIK. Zaproponowaliśmy też Państwu, w tych scenariuszach znajdują się narzędzia podsumowujące, ewaluacyjne i badawcze oraz szablony i instrumenty do realizacji projektu uczniowskiego. Wszystkie scenariusze i wszystkie materiały są do pobrania ze strony Fotodendro, o której opowiadała Pani dr Kamila Kacprzak-Wachniew. Linki do strony Fotodendro są również umieszczone poniżej tego wideo. Co jest istotne, scenariusze opierają się też na 3 filarach projektu PAWSE. Te 3 filary to IBSE, czyli Inquiry Based Science Education, tudzież nauczanie przez dociekanie. I tu w scenariuszach wykorzystaliśmy takie elementy IBSE jak metoda projektu czy argumentowanie. Drugim ważnym elementem jest Open Schooling, czyli w nasze scenariusze są wplecione różne propozycje organizacji wydarzeń w szkole, spotkań ze specjalistą. Proponujemy tutaj kontakty do różnych specjalistów, szczególnie z terenu Wielkopolski, aby może omówić na jakieś spotkanie albo zrealizować z nimi jakiś projekt. Ponadto całość spina się wobec idei One Health, gdzie łączy się właśnie ta współpraca specjalistów z różnych dziedzin w celu osiągnięcia zdrowia. Jakie zadania mogą realizować szkoły w projekcie i realizując scenariusze? No właśnie, można po prostu zrealizować scenariusz w ramach podstawy programowej, omawiając tematy wirusów, bakterii czy szczepień. To jest taki podstawowe zadanie, które można wykonać. Można to rozszerzyć o realizację całego szkolnego projektu badawczego. O tych projektach będę sporo mówić. Można też, jeśli mamy takie możliwości, zaangażować całą społeczność szkolną, na przykład rodziców w ten projekt, jeśli są specjalistami z jakiejś dziedziny, a nawet jeśli nie są, tym lepiej zaprosić ich na przykład na jakieś otwarte wydarzenie, żeby mogli zobaczyć, jakie projekty realizowali ich dzieci. To wychodzi bardzo ciekawie. Odejdziemy na chwilę od założeń projektu. Chciałam Państwu pokazać właśnie ten jeden slajd, który według mnie wskazuje, dlaczego ta idea One Health i dlaczego zajmowanie się social-scientific issues, czyli tymi kwestiami naukowo-społecznymi jest tak ważne.
Na tym slajdzie widzą Państwo wykres sprzed 3 lat. Od razu zaznaczam, że to nie było żadne ogromne badanie, grupa nie była randomizowana, pewnie należałoby je powtórzyć, ale chciałam tylko pokazać to jako ciekawostkę, jako taki dowód anegdotyczny oczywiście. Mianowicie tuż na początku pandemii w roku 2020 w maju przeprowadzono krótką ankietę, w której zapytano się osób z różnych krajów, leżących na różnych kontynentach, komu ufają w kontekście informacji o COVID-19. No i było kilka kategorii, byli właśnie fioletowe kółko, czyli Healthcare Professionals, czyli specjaliści z zakresu ochrony zdrowia, żółte no to przyjaciele i rodzina, takie liliowe kółko, można powiedzieć to rząd i seledynowe no to media. Co mogą Państwo ciekawego zaobserwować, to, że Polska jest jedynym krajem, gdzie przyjaciele i rodzina wyprzedzają specjalistów z ochrony zdrowia właśnie w tym obszarze zaufania odnośnie pandemii. I myślę, że to jest bardzo ważna wskazówka dla nas jako edukatorów, jako nauczycieli, jako osób, które pracują z tymi naszymi uczniami. Bo pokazuje to, że często jeśli komuś pokażemy jakiś wykres, dane, to może nie mieć takiego wpływu i oddziaływania na kogoś, jeśli nie będą temu towarzyszyły pewne emocje, jeśli nie będzie temu towarzyszyła pewna narracja, pewna historia do opowiedzenia. Będzie to o wiele trudniej komuś sobie wyobrazić i będzie o wiele trudniej to zastosować. Dlatego też, po pierwsze, ważne jest to, aby nasi uczniowie stali się rzeczywiście takimi młodymi naukowcami, którzy rozumieją ideę metody naukowej, ale ponadto ci nasi uczniowie nadal są częścią swoich rodzin i mogą mieć na te rodziny wpływ. I teraz już przejdziemy do poszczególnych scenariuszy. Mam dla Państwa, mamy w sumie, przygotowywałyśmy je razem, 3 scenariusze. Jeden dotyczący wirusów pod tytułem Planeta wirusów, drugi dotyczący bakterii pod tytułem Różne oblicze bakterii i ostatni dotyczący szczepień. Czy jeśli tak, to jak układ odpornościowy się uczy?